Generalnie wydaje mi się, że rodzice mówiąc nam, żebyśmy skończyli szkołę, w sensie dobre liceum, poszli na studia, znaleźli pracę, już pomijając założenie rodziny i jakby pójście do piachu w dobrym formacie, chcą nas po prostu zabezpieczyć, w razie czego, przed czymś złym. Natomiast jakby wydaje mi się, że nie biorą pod uwagę tego, że jesteśmy jakby jednostką, która myśli i działa sama za siebie, mimo wszystko. I to jest jakby, nie wiem, bardzo szanuję rodziców, którzy właśnie dają taką pełną, wolną wolę do tego zaufanie. wszystkiego. No, zaufanie, może nie pełną, dobra. Więc jakoś tak mi się wydaje, w sensie w tę stronę. Ale od twoich rodziców poczułaś tak wsparcie? Nie, właśnie nie. Zawsze jakby dążyłam sama, rwąc wszystkie schematy. Znaczy, wydaje mi się, że to dobrze, jednak no te stare schematy, zwłaszcza dzisiaj, tak? Ostatnio czytałem książkę taką, mimo wszystko dość katastroficzną, ale jednak coraz więcej słyszę o tym, że za niedługo większość takich zawodów powtarzalnych zostanie kompletnie wyeliminowana. I akurat tam była wizja, że powstanie po prostu nowy rodzaj ludzi, którzy będą po prostu ludźmi bezużytecznymi. I to jest bardzo smutna po prostu wersja, tak? Po prostu duży był rozdział poświęcony właśnie temu, że przez rozwój technologii, w ogóle zmianę wszystkiego, co teraz znamy, ludzie przestaną być potrzebni pod kątem takich właśnie powtarzalnych prac i takich pewnych właśnie prac. I wszystko będzie automatycznie. Dokładnie, wszystko będzie automatycznie i mając właśnie świadomość tego, dużo bardziej powinniśmy chyba skupić na rozwijaniu krytycznego myślenia, rozmawianiu ze sobą tak nawzajem, słuchaniu siebie nawzajem, ale po prostu jakoś myślenie inaczej, bardziej odnajdywaniu się w rzeczach, których naprawdę maszyna jeszcze nie będzie potrafiła zrobić, tak? Że może też to warto, o tym może nawet rodzice nie myślą, tak? Że, znaczy, możemy się chyba zgodzić, że rodzice chcą nas jak najlepiej. No tak. Są, wszyscy rodzice nie do końca wiedzą też Nie za nie bardzo też interesują się mają o tym, narzędzia tak? w głowie do tego wszystkiego, tak? No bo dzisiaj jakby zmiana jest tak szybka, tak? Że rzeczywiście, tak, to nie wiem, prawda. telefony takie, smartfony tak powstały z 10 lat temu, internet powstał 20 parę lat temu i to wszystko jest dzisiaj, nie da się bez tego praktycznie jakoś już funkcjonować w takim dzisiejszym społeczeństwie. A my funkcjonujemy na schematach szkolnych i studenckich sprzed 200 lat około, więc właśnie chodzi o to, że ta zmiana powinna być dużo bardziej jednak... Powinno się po prostu o tym myśleć i rozmawiać, dlatego fajnie, że teraz to robimy. Ale no tak, jednak trzeba podkreślić, że rodzice chcą nas jak najlepiej i tylko ten lęk może ich po prostu powstrzymać przed tym, że... No bo też oni sami nie wiedzą, że można Oczywiście. Bo myślę, że jest jakby podstawa, bo jeżeli by o tym wiedzieli, to by chcieli to popchnąć dalej. No i kwestia też rozmowy z nimi dokładnie, żeby oni poznali to, jeszcze przekonać i jakby przedstawić im to w taki sposób, aby oni się tym zainteresowali tak naprawdę. No i potem już sami będą to eksplorować, myślę. Ja tak zrobiłem z moimi i to działa. Nawet jeżeli powiedzą nie, to jest wciąż jakby moja decyzja i myślę, że właśnie, nie wiem, wolałabym, żeby to rodzice czasem wzięli odpowiedzialność. Tak jest bezpieczne. Tak, nie? tak. A z drugiej strony właśnie może to tak jest, że jak nie mam tak pełnego zaufania do siebie, że gdzieś ten taki bagaż różnych opowieści o bezrobociu, nieszczęśliwym życiu, o trudnościach, które dostajemy jednak tak naprawdę przez większość życia. No już nawet w szkole podstawowej przecież uczy się matematyki, bo nawet do jakiegoś zawodu też jest potrzebna teraz. Była dużym problemem, że często mamy problem z oderwaniem się od tej decyzji rodziców, także zawsze jednak długo boimy się takiego niezgodzenia, tak jednak się pytamy, czy możemy, tak? To nie zawsze jest dobre. Jak miałem z moimi dziadkami, tak, że oni się strasznie bali, co będzie, jak przejdę edukację domową, przerażeni, że sobie nie poradzę i to będzie najgorsza decyzja, jaką zrobiłem. A tak się nie stało, chociaż ten lęk właśnie, takie przyzwyczajenie, także musimy się słuchać rodziców, bo oni wiedzą najlepiej. Jest ważne, ale jednak chyba jeszcze ważniejsze jest po prostu słuchanie jednak swojego serca.